I kolejna ciekawa przełęcz. Przełęcz Mont Cenis. Wysokość 2083 metry nad poziomem morza. Francja na pograniczu włoskim. A przełęcz położona jest na głównym grzbiecie wododziałowym Alp Zachodnich w masywie Mont Cenis. Uznawana jest za granicę pomiędzy Alpami Kotyjskimi na południu i Alpami Graickimi na północy. Ukształtowanie terenu sprawia, że główny grzbiet Alp biegnie w tym miejscu w przybliżeniu z zachodu na wschód. Stąd północny skłon przełęczy opada na stronę francuską ku dolinie rzeki Arc, a zaś południowy na stronę włoską ku dolinie rzeki Dora Riparia. Mont Cenis to jedno z najstarszych i najliczniej używanych przejść przez Alpy z Francji do Italii. Przełęcz była znana i używana już przez starożytnych Rzymian. Na platie masywu Mont Cenis znaleziono ślady drogi z tego okresu. A w okresie średniowiecza chętniej była używana położona przełęcz obok przełęcz Petit Mont Cenis. To jest 2183 metry, 200 metrów praktycznie wyżej. Jest wyższa, ale łagodniejsza w podejściu, co w tamtym okresie zdecydowanie po prostu było łatwiejsze do pokonania. Przy tej przełęczy swoją rolę odegrały wojny napoleońskie i Napoleon Bonaparte. Pierwszy raz w 1797 roku przeprawił się po raz pierwszy przez przełęcz Mont Cenis podczas powrotu ze swej pierwszej kampanii włoskiej, a w 1802 roku w celu ściślejszego związania Italii z Francją Napoleon zlecił rozbudowę traktów, szlaków przez przełęcze i w tej skład wszedł właśnie ten Mont Cenis, Mont Genèvre i Trente. Trakty takie, żeby można było po prostu przejść, pokonać trakt, nie dotykając ziemi, nogami ziemi. I tak Mont Cenis stał się najważniejszym szlakiem z Paryża do Mediolanu. Ta droga nosiła nazwę siódmej drogi. Z Paryża do Mediolanu przez przełęcz Mont Cenis i została ukończona w 1811 roku i już w tym roku przez przełęcz przeprawiło się około 45 tysięcy jucznych mułów i 17 tysięcy pojazdów. Na tamte czasy robi to wrażenie, prawda? A Napoleon przełęcz pokonywał od strony Gap z tego względu, że było to najłagodniejsze podejście w inwazji na Italię. A szlak cały czas modernizowano i w międzyczasie powstało też spiętrzenie wody. Została wybudowana tama na jeziorze Mont Cenis. Wody powstałego jeziora mają piękny szmaragdowy kolor, a to z przyczyny wypłukiwanych skał. Minerały. A powstanie zapory i jeziora przyczyniło się do lekkiego zmodyfikowania szlaku. Wszystkie przełęcze mają znaczenie strategiczne. Jest to zawsze klucz, brama do jakiegoś terenu. A tutaj, co ciekawe, w VIII wieku naszej ery przeprawił się tędy Hannibal. A jak się dostaniemy na Mont Cenis? Drogą krajową S25 we Włoszech, powiedzmy, że z Turynu do Susy, później 25 już bezpośrednio na Lac du Mont Cenis i następnie stamtąd jak do Francji to powiedzmy na Chambéry. A szlak jest, pamiętajmy, że czynny tylko i wyłącznie latem, zimą szlaban. A na Lac du Mont Cenis jest bardzo dużo parkingów, jest restauracja, jest gdzie zostawić auto, jest gdzie po prostu połazić, pozwiedzać, nacieszyć się widokiem, świeżym powietrzem, zwyczajnie po prostu usiąść i udać się na jakąś chwilową zadumę. A przed sobą mamy wielką szmaragdową taflę jeziora. Otoczeni jesteśmy górskimi szczytami, które wpadają niemalże do wody.
robi niezapomniane wrażenie. Czas przez chwilę płynie wolniej. Przez masyw biegnie kilka przełęczy. My mówimy w tej chwili o Mont-Cenis, ale obok jest przełęcz Frejus, która znajduje się na 2,5 tysiąca metrów, 2,542 metry nad poziomem morza, i pod Frejusem, pod tą przełęczą, jest przebity tunel kolejowy, który powstał w 1800 bodajże 70 roku, oraz tunel drogowy Frejus, który powstał w 1980 roku, także jest młody. A Platte Valseni to nic innego jak płaskowy wyż umieszczony wysoko w górach i otoczony szczytami. A na Valseni od strony francuskiej udamy się od Chambéry, Lanseburg i Mont-Cenis, potocznie zwane Siodłem. Co ciekawe, tak jak w Graun we Włoszech, gdzie zjeżdżaliśmy ze Stelvio i dojechaliśmy do zalewu, gdzie lustro wody zostało podniesione o 22 metry i z lustra wody wystaje tylko i wyłącznie wieża kościoła, tak samo tutaj przy powstaniu jeziora Mont-Cenis zostało zatopione hospicjum, które znajduje się teraz pod lustrem wody. A hospicjum klasztor powierzył utworzenie Ludwik de Bonaire, cesarz, w około 825 roku, także zalano kawałek historii. A Mont-Cenis wcześniej był zwany szlakiem solnym. Przemieszczali się ludzie na jarmarki szampańskie, serowe. Był to po prostu taki wewnętrzny, handlowy szlak transalpejski. Regionalny, handlowy i dopiero większe znaczenie strategiczne osiąga za czasów Napoleona i związane z tym wojny napoleońskie, czyli w skrócie mówiąc inwazję Napoleona na Italię. II wojna światowa miała bezpośredni wpływ na przesunięcie granic wokół przełęczy w kierunku tutaj włosko-francuskim Italia-Francja, a z kolei w 1968 roku budowa tamy i zapory miała bezpośredni wpływ na przełęcz i jej wysoczyznę, czyli siodło. Wielowiekowe schroniska alpejskie, schroniska hospicjum i jego przeorat zostaną pochłonięte przez lustro wody. Choć jezioro to ma mniejszy wpływ na lokalną gospodarkę niż jego odpowiednik Rosselew, ponieważ będąc głównie miejscem letnim, zdecydowanie zmieniło oblicze przełęczy i sposób życia mieszkańców na Mont-Cenis. A budowa z kolei trasy tunelu Frejus samochodowego oraz kolejowego przyczyniła się do tego, że miejscowość stała się z czasem tylko i wyłącznie atrakcją turystyczną. I oczywiście letniskową, czy zimą, czy latem narty, bardzo dużo kurortów, a w okolicy jest około 10 schronisk turystycznych. A jak pogranicze, to i forty. Fort po stronie francuskiej Fort de la Motte, Fort de Ronce i Fort de Patacrause. 3 forty dostępne do zwiedzania i nawet z roweru. Oczywiście forty strategiczne i z reguły były to forty artyleryjskie. A Fort de Ronce jest najlepiej i największym zachowanym fortem, a pamiętajmy, że wszystko jest powyżej 2000 metrów, także warunki są bardzo trudne, szczególnie zimą, a że kiedyś trzeba było nieść też wszystko na grzbiecie, to nie było lekko. No pamiętajmy, że liści kakaowca, kokainowca tutaj raczej nie ma.
Od 1860 roku po zjednoczeniu Włoch obrona Włoch była dla Włoch po prostu strategiczna i powstało kilka fortów w okolicy Moncenis i Fort Rońce jest jednym z nich. Jest położony na prawie 2300 metrów i wszystkie te forty są dookoła Montseny, jeziora Montseny. A co ciekawe, Fort Rońce jest zbudowany w układzie kolistym i 2 piętra zapewniały dookoła ostrzał artyleryjski. 2 piętra, nie jedno piętro, tylko 2 piętra artylerii gwintowanej. A Fort Rońce jest położony też w takim miejscu, że dominuje nad całą doliną. A przy obecnym polu walki nie tyle broń atomowa, co broń termobaryczna wyklucza po prostu użyteczność takich budowli. Przewodniki o forcie piszą, że czuć w nim ciężar historii. No tak to było. Nie chciałeś płacić podatków na własną armię, to musiałeś płacić na cudzą. I zawsze chodziło o dobra. Ludzie wytwarzali PKB, wytwarzali pieniądz i ktoś chciał po prostu czerpać z tego zyski. Chodziło o to, do kogo będą wpłacane podatki. A w tej chwili bez szału też można zabrać suwerenność innym krajom, łamiąc wszelkie traktaty. W Valseni robi wrażenie niesamowite serpentyny, zalew, sztuczne jezioro, tama, dookoła szczyty, przestrzeń, przyroda, świstaki, które możesz zobaczyć, dziczyznę. Robi po prostu niesamowite wrażenie. Widać to po prostu po autach, które się zatrzymują. Jest bardzo dużo ludzi, osobówek, kamperów, motocykli. Jest to jedna z bardziej lubianych tras. Życzę miłego zwiedzania, miłego dnia, cześć.